Dzień dobry, witam serdecznie, Julia Trawińska. Jest mi bardzo miło dzisiaj powitać jako mojego gościa Kingę Owczarek-Szymańską, moją pacjentkę od wielu lat, prywatnie mamę cudownego Kubusia. Jednak ta droga nie była taka prosta i chciałybyśmy dzisiaj opowiedzieć Wam o tym, jak przygotować się do ciąży, jak przygotować całą rodzinę na ciążę i jak tę ciążę przejść zdrowo i bezpiecznie. Kingo, cześć. Hej. Dziękuję Ci bardzo za to, że zgodziłaś się opowiedzieć Waszą historię. Powiedz mi, na początku może powiedzmy, ile lat ma teraz Kubuś? Kiedy to się wszystko zaczęło? Kuba we wrześniu będzie miał 2 latka, więc już trochę z nami jest. Tak. A jak wyglądała ta Wasza droga do podjęcia decyzji o posiadaniu dziecka? Tak naprawdę ja o dziecku nie marzyłam dosyć długo. Mój mąż bardzo chciał mieć dziecko, odkąd się tak naprawdę znamy, bo to już 20 parę lat, znamy się od dziecka. Wiedziałam, że on zawsze chce mieć dziecko, po prostu bardzo kochał zawsze dzieci. Więc liczyłam się z tym, że kiedyś trzeba będzie podjąć tą decyzję. No i pomyślałam sobie, że jak będę miała 33 lata, to jest ten ostatni dzwonek. I Żeby faktycznie działać. zaszłam w ciążę, tak. Ale to nie było takie proste, No nie, to zgadza się. bo na początku trafiłaś do mnie jakiś czas przed urodzeniem Kubusia i dostałam informację od Ciebie, że niestety nie może zajść w ciążę. Tak, chociaż ta historia ma dosyć dłuższą jakby historię. Wcześniejszą tak, jeszcze. Tak, ponieważ ja od 14 roku życia jestem alergikiem. No i miałam różne problemy pokarmowe, z miesiączką między innymi. Nieregularną miesiączką. Tak, dlatego trafiłam też do kliniki Wimedu. Najpierw pod skrzydła jednej z pań dietetyczek, potem dosyć szybciutko pod skrzydła Twojej mamy, pani Lidii. No i w efekcie trafiłam do Ciebie, gdzie udało nam się wspólnie tą ciążę zaplanować. No i na początku, jak trafiłaś do mnie, ja pamiętam, że były też zmiany skórne, że rzeczywiście ta miesiączka była nieregularna. No i były pierwsze próby, dlaczego tego dziecka nie ma. Były plany farmakologicznego działania, ale poprosiłaś o to, żeby jednak zadziałać naturalnie. Tak, ponieważ ja ogólnie od właśnie czasu, kiedy zaczęły się te alergie, miałam bardzo duży problem z miesiączką. Ona była 2 razy do roku, 3 to był taki super cud. No i cały czas byłam też pod opieką ginekologiczną. No ale jak to ginekolodzy też starają się jakby swoimi metodami mi pomóc, więc wchodziły w grę jakieś tabletki, które wywoływały tą miesiączkę. Nie zawsze ta miesiączka nawet po tych tabletkach się pojawiała. I chociaż byłam dobrze zaopiekowana, no to już jakby zbliżając się do tego czasu, kiedy podejmujemy decyzję o tym, że będziemy chcieli mieć dziecko, okazało się, że w grę wchodzi zabieg. Miałam bardzo zainfekowane jajniki, bo były to jajniki policystyczne, były różne torbielki, zdarzył się mały guzek, więc nie było to takie proste. Gdzieś tam rozmawialiśmy czasem z mężem, żeby gdzieś pójść do jakiejś kliniki takiej, która typowo zajmuje się jakby pomaganiem w zajściu w ciążę, no ale że tyle lat już się znamy, bo to 15 chyba lat będzie, to stwierdziłam, że idę jak w dym do Was, tym bardziej, że pamiętam, że bardzo dużo osób wychodzących od Was gdzieś opowiadało o tym, że udało im się właśnie zajść i to dosyć szybko. Tak. W końcu i to dosyć szybko. No i trochę pamiętam, że Cię wtedy zaskoczyłam, ponieważ zaplanowałam prawie półroczną na początku terapię. Tak. Stwierdziłam, że musimy się rzeczywiście przygotować, bo ta historia alergologiczna plus ta historia właśnie z miesiączką była dosyć trudna. Pamiętasz, jaką terapię rozpoczęłyśmy? Zaczęłyśmy od terapii ketogenicznej, był też solidny detoks. Tak. Nie było lekko. Nie było lekko, nie było prosto, ale gdzieś tam te lata wcześniejsze właśnie pod opieką Twojej mamy spowodowały, że nie przychodziło się też jakoś znacznie trudno, chociaż każdy kolejny etap był zawsze szokiem. Co muszę zrobić ze swoim organizmem, czego się pozbyć, co jeść, czego nie. No i jak wyglądała taka codzienność na terapii ketogenicznej? Miałaś energię, nie miałaś energii? Na początku było ciężko, bo zawsze początki są trudne, ale potem, co jest ciekawe i naprawdę mogę powiedzieć to z czystym sumieniem, że efekty przychodzą i naprawdę człowiek potem, nawet jeżeli wróci do tego złego stylu, chociaż zdarzało się to rzadko, i nie wracałam do tego złego stylu na tyle mocno jak kiedyś, tak, bo gdzieś już w głowie zostaje ta wiedza, zostaje to, że naprawdę to pomaga, tak, bo to o to chodzi, że jeżeli już się poczuło efekt tego,
no to chce się z powrotem do tego wracać. Zaczęłyśmy terapię ketogeniczną, zrobiłyśmy detoksykację, tak zwany Medical City Detox, czyli taką procedurę regeneracji wątroby. Pamiętam, że strasznie ją ciężko przechodziłaś. Tak, bo okazało się, że w ogóle miałam tasiemca. No, były pasożyty Tak. i trzeba było rozpocząć leczenie. I Dokładnie. wtedy pamiętasz, czego Ci zakazałam? No, bardzo wielu rzeczy nie mogłam jeść, więc Dużo rzeczy nie mogłaś jeść, ale też wtedy musiałyśmy się wstrzymać z naszym planowaniem ciąży przez chwilę, żeby też w to żaden fakt. sposób Tutaj piecze nie trzymaliśmy nad tym ja i mój mąż, tylko Julka. Niestety Była wstrzemięźliwość trochę. musiałam chwilę poczekać. No ale zrobiliśmy leczenie, wdrożyłyśmy, jeszcze pamiętam, że zrobiłyśmy badanie, wcześniej jedno. Zrobiliśmy badanie tak zwanego kodu metabolicznego. Więc to jest to, czego nie mogłaś jeść, prawda? Tak. Nawet wciągnęłyśmy to mojego męża, więc oboje nie mogliśmy jeść różnych rzeczy. No i udało się na szczęście to jakoś tak pogodzić, że udało się gotować dla nas obojga, no chociaż nie było to na początku łatwe. No i oboje jakby przeszliśmy tą drogę, więc Grzesiu mnie bardziej rozumiał w tym, co to znaczy nie Po jeść tylu czegoś. latach być alergikiem albo nie móc czegoś zjeść. Dokładnie. Grzesia wciągnęłyśmy dlatego, że to nie tylko Ty miałaś zajść w ciążę. Tylko to miało Zgadza być się. wspólne dziecko, Dokładnie. prawda? Jak to w ogóle było? Jak to odebraliście, to, że musieliście razem się przygotowywać? Bo to nie jest takie oczywiste dla młodych par, dla naszych rówieśników. To nie jest oczywiste, że i mężczyzna, i kobieta powinni poświęcić trochę czasu, żeby jednak wzmocnić ten organizm. No właśnie, to jest ciekawe, bo żyjemy w takim świecie, gdzie raczej już jest jakby bardziej skupiona uwaga też na mężczyznach, nie tylko kobiety, że jak nie uda się zajść w ciąży, to jest kobiety wina. Faktycznie ja miałam problem z tymi miesiączkami, miałam problem z tymi jajnikami, ale gdzieś jakby z tyłu głowy też wiedzieliśmy, że mimo, że Grzesiu nie został jakby przebadany pod tym kątem, czy możemy mieć dziecko, no to stwierdziliśmy, że to mu na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. Tym bardziej, że no człowiek też chciał mieć więcej energii jednak, tak? Lata lecą, nie jesteśmy może jacyś starzy, ale no wiemy, że daje energii właśnie i zdrowe jedzenie, no i w ogóle same plusy z tego są. Bardzo się cieszę, bardzo miło mi to słyszeć. No i w końcu przyszliśmy na detoks i dostaliście zielone światło. Tak. Wyjechaliśmy na małe mini wakacje, tym bardziej, że byliśmy jeszcze po COVID-zie. Więc to nam też troszkę przeszkodziło. Tak, Osłabiło trochę ale organizm. mimo wszystko udało się, co dla mnie było wielkim szokiem, bo tak jak mówiłam, z tą miesiączką był problem bardzo duży. Pamiętasz, po jakim czasie pojawiła się pierwsza miesiączka? Bo ja pamiętam w terapii Ja ketogenicznej. nie. Po 1,5 tygodnia. Naprawdę? Po to nie pamiętam. 1,5 tygodnia do rozpoczęcia terapii ketogenicznej pojawiła ci się miesiączka, której nie było 7 miesięcy. Możliwe. Że tak długo Aż jej nie było, to sprawdziłam. mogłam pamiętać. Tak długo jej nie było i po 1,5 tygodnia od rozpoczęcia terapii ketogenicznej pojawiła się normalna, kilkudniowa miesiączka i potem miałyśmy miesiąc przerwy i potem już pojawiła się regularnie. Okej. Sprawdziłam to w karcie, żeby jeszcze się upewnić, ale tak, to było rzeczywiście niezwykłe. Pamiętam Twoje zaskoczenie. No i tak jak powiedziałaś, było dla Ciebie zaskoczeniem, że już się udało, Tak. że mamy tego dzisiaj. Pamiętam Twój telefon. Tak, tym bardziej, że miałam ostatnią miesiączkę właśnie wtedy w sierpniu, to był sierpień poprzedniego roku niż styczeń, w którym zaszłam w ciążę. Byłam strasznie przerażona. Z doświadczenia życiowego boję się chorób, boję się po prostu tego wszystkiego. No wiedziałam też, że muszę się starać podczas tej ciąży zdrowo odżywiać, dalej jakby iść w tą dobrą stronę, a nie korzystać z tego, że teraz jest się w ciąży i ma się zachcianki i wszystko można, bo to też nie do końca tak jest. Tu chodzi o dziecko, a nie o moje smaczki czy jakieś właśnie zachcianki. Byłaś bardzo świadomą kobietą. Myślę, że tak. Jesteś w ogóle świadomą kobietą. Myślę, że tutaj rzeczywiście bardzo o to dbałaś. Tym bardziej, że mieliście bardzo dużo stresu w trakcie tej ciąży i to nie było też proste. To było jednak, jak już się pojawiło to dziecko, to pamiętam, że już było wyczekane. To Już prawda. wtedy to chyba ten instynkt Tak, się mieliśmy obudził. trudny rok właśnie i śmierć teścia i śmierć mojego ukochanego pieska. No ale myślę, że udało się to wszystko przetrwać właśnie, żeby ten finał był ostatecznie fajny i żeby Kuba był zdrowy też. Mimo tego, że ten rok był trudny pod kątem stresu, myślę, że tutaj też ta terapia bardzo dużo was wzmocniła, przede wszystkim Ciebie wzmocniła i byłaś bardziej odporna na ten stres, więc też nie było później żadnych komplikacji. Natomiast jak przebiegała ciąża? Początki były straszne.
bo naprawdę było ciężko, raz, że ze stresem, że sama sytuacja, że zaszłam w ciążę, Tak. a druga kwestia, że no jednak były nudności bardzo duże, niechęć do jedzenia, nawet schudłam na początku. Też do pani ginekolog, do której chodziłam, no to też nie wszystkie informacje byłam w stanie uzyskać, więc też właśnie z Twoim kierownictwem poszłam do doktora Zwolińskiego, gdzie byłam już tak zaopiekowana podczas całej ciąży, że no nie da się lepiej. Mój mąż potem to aż przeżywał, że nie był nawet świadom tego, pod kogo ja opieką jestem, bo gdzieś tam po drodze do niego to nie docierało, nie? Tak, a doktor Zwoliński rzeczywiście się zaopiekował i tutaj współpracowaliśmy wspólnie żywieniowo, ginekologicznie, żeby to wszystko było jak najlepiej, no ale już później czułaś się coraz lepiej. Tak, starałam się korzystać jak najbardziej z tego życia wolnego, że tak powiem. Dużo odpoczywałam. Miałam też, co ciekawe, nie wiem, czy to nie jest wynik właśnie tego poprzedniego stylu życia, że bardzo dużo warzyw jadłam. Naprawdę ja miałam... niespotykane. Tak, ja miałam bardzo dużą ochotę na warzywa, na surowe warzywa, kanapki na przykład z jakimś serem kozim, bo też do tego jestem przyzwyczajona i mnóstwo tych warzyw. I powiem szczerze, że nawet jak urodziłam Kubę, to gdzieś mi teraz tego czasu brakuje, gdzie ja sobie z nim siedziałam w sypialni, zajmowałam się nim i mąż mi przynosił te kanapki i mnóstwo takich rzodkiewki, rzepy, tych papryk właśnie. No naprawdę przez ten czas ciąży no mówię, takie smaczki mi gdzieś tam z tyłu głowy były właśnie, żeby coś takiego zdrowego jeść. I rzeczywiście Więc dożywiałaś ten organizm. Na początku schudłaś, ale potem już na spokojnie rzeczywiście Tak, Kuba potem już zaczął było się... z górki. Tak, po 4. miesiącu, więc było okej. Dokładnie. Kuba urodził się we wrześniu. Tak. I jak ten poród przebiegał? Jak wyglądało żywienie w szpitalu? Jak wyglądało żywienie po? Ogólnie, jeśli chodzi o sam poród, była to indukcja planowana. Właśnie ze względu na tą opiekę, ja też mam problemy z sercem, więc chcieliśmy mieć wszystko dopilnowane, żeby jak największa liczba lekarzy też wiedziała, jak ma zadziałać w razie czego. Wchodziła też w grę bezkrwawa medycyna, no i dlatego mówię o tym zaopiekowaniu, że naprawdę czułam się zaopiekowana. W pewnym momencie to mówiłam, że rodzę jak gwiazda, bo było razem ze mną 8 osób aż, ale naprawdę... No, dzięki temu, że ten zespół był że pan doktor był przy mnie, bo naprawdę on tam był, gdzie panie się dziwiły trochę, że sam pan ordynator jest z nami, ale no mówię, no ta opieka była super. No w szpitalu żywienie jest różne, ja też nie jem mięsa, właśnie od czasu pierwszego tasiemca. Ale nie miałam na to narzekać, no bo mówię, bo gdzieś trochę tych warzyw było przemycane, były też przekąski, gdzie ja z przekąskami mam problem. One były zdrowe, ale ja mam problem z przekąskami. Masz raczej posiłki, prawda? Tak, Już ustawione tak w Twoim stylu życia, tak to zaplanowałyśmy kiedyś i tak to gdzieś tam jest. Dokładnie. No i gdzieś właśnie mówię, pamięta się, co można jeść, co nie można, więc się też wybierało te rzeczy, dzieliło się z koleżanką, która była obok. No i jak wróciłam do domu, to tak jak mówię, mąż dbał o mnie, pomagała też mama i teściowa, więc... I się uczyłaś nowej roli. Tak. A co było najtrudniejsze w ogóle w podjęciu tej decyzji o rozpoczęciu takiej terapii klinicznej? Bo zazwyczaj, tak jak powiedziałaś, ścieżka jest farmakologiczna. Zazwyczaj jest potrzeba wsparcia tych klinik, które pomagają parom zajść w ciążę. My zrobiłyśmy to trochę innym sposobem, też stosując zasady medycyny, ale jednak szukając przyczyn tego problemu. No tabletkę jest łatwo łyknąć, na zabieg można też pójść, ale gdzieś trzeba myśleć też o konsekwencjach tego. Też trochę czytałam opinii w internecie, pytałam się koleżanek różnych, które miały podobne zabiegi, jak właśnie zabiegi na jajniki, żeby móc zajść w tą ciążę. Z tabletkami u mnie jest tak, jak mówiłam, że nawet nie wywoływały czasem miesiączki. Więc wiedziałam, że po prostu żywienie odwewnętrzne, takie zbadanie się porządne, sprawdzenie, czy ja mam jakiś niedobór, czy nadmiar i to myślę najbardziej gdzieś sprawiło, że chciałam iść właśnie z tym zdrowym stylem życia. No i to jedzenie, no ja już gdzieś nauczyłam się tego. Kiedyś nawet się śmiali niektórzy ze mnie, że jem plewy, no bo jadłam inaczej niż wszyscy, to było wręcz niedorzeczne. Ale faktycznie, jak widziałam tego efekty, no to nie wyobrażałam sobie iść gdzie indziej po prostu. A masz czasem takie smaki, żeby coś zmienić? Czy jednak to już jest Powiem szczerze, że rzadko. Gdzieś po prostu to już jest tak we mnie zakorzenione,
że nawet kiedyś na przykład jak miałam pierwsze te alergie i te pierwsze testy, to każdy dla mnie wynik testu to był płaczem. Mówię, jejku, nie będę mogła tego jeść. A to nie jest na całe życie, ten test się zmienia. Z drugiej strony kiedyś patrzyłam, nigdy nie byłam za słodyczami, ale patrzenie na to, jak ktoś je ciastko i sobie myślę, kurczę, ja nie mogę tego ciastka teraz zjeść. I potem sobie to przekalkulowałam, że jeju, no naprawdę to ciastko jest tyle warte, żebym ja teraz je jadła. Ja mam jeszcze problemy właśnie przez to, że alergie, no to problemy jelitowe, więc to jedzenie też wywoływało ból. No i moje takie motto życiowe, się śmieję, jest, że na głupotę nie ma lekarstwa. Że czasem zjadłam coś, ale ten ból po prostu był tak silny, że potem no, żałowałam. Więc teraz wolę po prostu nie żałować. Czyli trzymasz się kodu, trzymasz się swojego nowego stylu życia. Zarażam tym innych, Super. bo naprawdę nawet osoby, które jeszcze nie trafiły do WIMED-u, mam nadzieję, że kiedyś też przyjdą, też jakby przejęły ode mnie różne rzeczy żywieniowe. No, mama, wujek. Tak, ale na przykład moją przyjaciółkę bym chciała przysłać, chociaż no też stara się, widzę, bardzo zdrowo jeść, nie? Mąż zmienił też podejście do jedzenia. I ile Wam dało to przygotowanie do ciąży? Bo efektem naszych celów miał być Kubuś. Tak. Zdrowy, silny chłopak. Zdrowe, silne dziecko, tak? Mamy zdrowego, silnego chłopaka. Ale czy jest coś, co uważasz, że gdyby nie to, to by na przykład byś tego nie miała? Albo jak to wpłynęło później na Twoje życie, ta terapia, w ogóle ten proces przygotowania? To, że musiałyśmy się wstrzymać jednak z tym planowaniem ciąży. No teraz jak Kuba jest na świecie, to zupełnie inaczej patrzę na wiele rzeczy. Ja długo tą ciążą nie potrafiłam się cieszyć. Naprawdę, też miałam mały brzuch, dla mnie to było super. Bardzo mały. Dla mnie to było super, tak, bo jak w 7 miesiącu pojechaliśmy na wakacje, to mnie w toalecie nikt nie chciał przepuścić mimo opiętej sukienki. Wśród znajomych nie chwaliłam się za mocno tym, bo dla mnie to był naprawdę duży szok. Dzisiaj gdzieś trochę tego żałuję, bo naprawdę moje myślenie się zmieniło. To w ogóle moje podejście do życia, bo kiedyś nie umiałam żyć bez pracy. Ja miałam mnóstwo dni urlopu, co w ogóle zauważyłam, jak teraz po macierzyńskim wybierałam ten urlop i dla mnie istniała praca, tylko praca i w ogóle no, nie wyobrażałam sobie, że ja mogę być na jakimś dłuższym wolnym. Teraz faktycznie nie jest tak, że ja nic nie robię, że się w domu domem tylko zajmuję i tak dalej, ale nie wyobrażam sobie po prostu życia bez niego. Nie chciałabym wrócić do tego wcześniej i zastanawiam się, co ja miałam w głowie, że tak się tego bałam. Że nie do końca chciałam, a z drugiej strony wiem, jak uszczęśliwiłam też mojego męża, którego po prostu bardzo kocham. I w każdym dniu on mi to pokazuje, więc tym bardziej się cieszę, że spełniłam jego największe marzenie, jakim właśnie jest Kuba. Bardzo się cieszę i dziękuję Ci bardzo, że podzieliłaś się tą historią, bo to nie jest łatwe mówić o tej ścieżce. Cieszę się, że mogłam pomóc Wam Ja w tej też. pięknej drodze i dziękuję Wam za zaufanie. Cieszmy się tym maluchem. I myślę, że trzeba powiedzieć każdym rodzicom, którzy mają problem, żeby szukali. Drodzy Państwo, szukajcie przyczyn, nie bójcie się i jeżeli jest jakiś stan zapalny w organizmie, to najpierw znajdźmy jego przyczynę, żeby rzeczywiście móc zaplanować piękną, zdrową, bezpieczną ciążę. I jeżeli planujecie dziecko, planujecie powiększyć rodzinę, to myślę, że warto pomyśleć o tym, żeby zarówno jedno, jak i drugie przygotowało się do tej ciąży, żebyśmy dali jak najwięcej zdrowia, jak najwięcej sił, jak najlepsze geny naszemu potomstwu. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do zadawania pytań i do zobaczenia w kolejnym odcinku.